O ratowaniu rafy koralowej i koralowców dowiedziałem się z mediów społecznościowych. Pojawiły się tam takie tematy jak przesadzanie rafy oraz hodowanie jej w specjalnych szkółkach. O tym, jak się to robi i czy jest to przyjemna praca, opowie Maria Sotek, założycielka Coral Mission, fundacji zajmującej się odbudową rafy koralowej na Malediwach. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Maria. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałaś? Na Malediwach, oczywiście. O, super. Ciepło, przyjemnie? Tak, ciepło, super. Super jak zawsze. A powiedz mi skąd, bo dostaliśmy do ciebie kontakt z Facebooka, że zajmujesz się ratowaniem koralowców. Skąd taki pomysł, na czym to polega? Dzisiaj sobie o tym pewnie troszeczkę porozmawiamy, tak? Jasne, to znaczy generalnie skąd pomysł? To jest tak, że ja od długiego czasu fascynuję się Malediwami, spędzam tam bardzo dużą część mojego życia. Niestety nie mogę całkiem, bo tutaj pracuję, tu zarabiam. Tutaj mam rodzinę, która odmawia wyprowadzki, ale z Malediwami jestem związana i również jestem związana z oceanem, nurkuję i przyszedł po prostu taki moment, kiedy stwierdziłam, że to nie jest tylko tak, że trzeba brać od świata, tylko jest taki moment, kiedy można po prostu coś dać od siebie i że chyba dla mnie ten moment nadszedł. I tak naprawdę trudno mi jest powiedzieć o konkretnym impulsie, który się wydarzył. Natomiast to był taki moment i ja wiedziałam, co ja chcę robić, wiedziałam, czym się chcę zająć. I tak powstało Coral Mission. Fundacja, która ratuje koralowce, tak? Tak. To jest fundacja, którą założyłam po to, żeby była jakakolwiek instytucja, która to będzie mogła robić, żebym nie była tylko ja sama, bo po prostu czasami jest to niezbędne. Okej, dużo się mówi o ratowaniu rafy koralowej, czy tam wielkiej rafy koralowej. Ale okej, takie pytanie pewnie ignoranta, ale po co ją ratować? Jakie to ma znaczenie dla świata w ogóle? W ogóle to jest bardzo trudne pytanie, bo to ma ogromne znaczenie. To ma ogromne... tak naprawdę w ogóle rafa koralowa to jest niesamowicie bogaty ekosystem i w oceanie, na rafie koralowej, w rafie koralowej żyje około 25% wszystkich stworzeń, które żyją w oceanach. Czyli to jest ogromna ilość w stosunku, patrząc na powierzchnię zajmowaną przez rafę, w stosunku do całej reszty oceanów. I poza tym to nie są też tylko, nie mówimy tylko o tych stworzeniach, które żyją w samej rafie, tylko pozostałe już te stworzenia oceaniczne, one również związane są z tym ekosystemem rafy, chociażby przez łańcuch pokarmowy i tak dalej. Tak więc jeżeli tracimy koralowce, to zaburza to ogromnie cały ekosystem oceanu. Czy w takim razie można powiedzieć, że nie wiem, jakość rafy albo jej wielkość, jej stan odpowiada stanu, nie wiem, wody? Czy ona jest... Przede wszystkim stan rafy pokazuje zmiany temperatury wody w oceanie. Oczywiście zanieczyszczenie też, ale to jest w dużo mniejszym stopniu. Te wszystkie miejsca, które w tej chwili widzimy z martwą rafą, albo z rafą całkowicie martwą, albo z rafą martwą częściowo, to wszystko są efekty takich największych epizodów blednięcia koralowców z ostatnich lat i te epizody były spowodowane po prostu ociepleniem temperatury wody w oceanach powyżej jej standardowego poziomu. Na to są koralowce bardzo wrażliwe. Już zmiana temperatury wody w oceanie o 1 stopień na plus powoduje, że one zaczynają po prostu masowo umierać. Okej. I wpadłaś na pomysł ratowania tych koralowców. Tak. I powiedz mi, na czym to polega? Na ochładzaniu wody? No to by było super. Generalnie działamy na kilku płaszczyznach, ale to, co najbardziej jest widoczne i to, co robimy w tej chwili, to są szkółki koralowców. Wygląda to tak, że przygotowujemy specjalny stelaż, na nim sadzimy malutkie fragmenty koralowców. My tych koralowców nie pozyskujemy z żyjących i normalnie rosnących egzemplarzy, co w niektórych częściach świata jest stosowane. My tego nie robimy. Natomiast my zbieramy fragmenty koralowców, które są połamane. I tego jest mnóstwo tak naprawdę. Okay. Znajdujemy je na przykład wszędzie tam, gdzie na dosyć płytkiej rafie
ludzie snorkują. Są takie miejsca i to wtedy mamy z niedużej głębokości te koralowce. Jeżeli chcemy znaleźć z większej głębokości, no są takie miejsca, gdzie niestety również nurkowie uszkadzają rafę. Są miejsca, gdzie wykonywane są różnego rodzaju prace podwodne i tam rafa jest naruszona. I tam znajdujemy fragmenty koralowców. Takie fragmenty potem sprawdzamy je dokładnie, czy one są zdrowe. Jeżeli mają jakieś części, które są chore, porośnięte algami czy cokolwiek, my je wtedy odcinamy, zostawiamy wyłącznie taką zdrową część. Czasami dzielimy ją na mniejsze fragmenty i umieszczamy ją właśnie w naszej szkółce koralowców i tam one sobie mogą spokojnie rosnąć. My w takiej szkółce musimy je cały czas regularnie pielęgnować. Przede wszystkim musimy je czyścić. I to czyszczenie jest najważniejsze, bo powiedzmy 5 dni bez czyszczenia to już jest ogromne ryzyko, że te koralowce nam obumrą, bo one będą całe pokryte algami takimi inwazyjnymi i pyłem i one są po prostu wtedy bardzo wrażliwe. No i po prostu przede wszystkim musimy je cały czas regularnie czyścić. No i one rosną. Regularnie wykonujemy też pomiary tych koralowców, żeby widzieć, jaki jest stopień wzrostu, czy przeżywają i tak dalej. I w momencie, kiedy koralowce są już odpowiednio duże, wtedy można je wysadzić na miejsce docelowe, gdzie one będą rosły. Czyli ta szkółka to jest tylko takie miejsce przejściowe. Taka normalna szkółka, tak, z drzewkami czy coś? Tak, dokładnie, praktycznie to tak wygląda. Tylko pod wodą. Tylko pod wodą i tylko na sznurkach, nie wsadzamy ich w ziemię. Kiedy one są gotowe, już na tyle duże, że mogą sobie samodzielnie rosnąć, wtedy można je już wziąć i przesadzić na miejsce docelowe, czyli w miejscu na przykład, gdzie była kiedyś rafa, ale w tej chwili jej nie ma, lub miejscu, gdzie jest sama skała, nie ma rafy. Te koralowce tam się montuje za pomocą specjalnego takiego podwodnego cementu, który nie jest toksyczny dla koralowców i żadnych innych stworzeń podwodnych. W ten sposób je tam mocujemy i również przez pewien czas one wymagają pielęgnacji do momentu, aż przypłyną tam ryby. I jak przypływają już ryby i zamieszkują tam, one zaczynają samodzielnie czyścić koralowce i wtedy możemy je po prostu zostawić samym sobie i po prostu raz na jakiś czas sprawdzać, jak tam im się żyje. To mam takie pytanie, jak wygląda taka szkółka to jest? Bo wyobrażam sobie sadzonki gdzieś tam w ogrodzie, a jak wygląda taka szkółka, gdzie się rafa rośnie, hoduje? Bo zbieracie te kawałki i co potem? Wsadzacie je w ziemię, czy na jakichś stelażach one sobie rosną? Ogólnie są bardzo różne techniki, natomiast my zastosowaliśmy taką technikę, która polega na wykonaniu stelaża, który powiedzmy wygląda jak taki przestrzenny prostopadłościan. I w tym stelażu przywiązujemy linki i koralowce są zamontowane na tych linkach. Powiedzmy, trudno jest to opisać, ale linka jest rozkręcana, koralowiec wkładany w środek i linka skręcana z powrotem. W ten sposób koralowiec może sobie rosnąć. Jeżeli sobie rośnie, linka się po prostu rozszerza razem z nim i łatwo jest je potem również stamtąd wydobyć w momencie, kiedy będą już przesadzane. Czyli w ten sposób, mając jedną niewielką taką konstrukcję w przestrzeni, jesteśmy w stanie zamontować tam wiele lin i mieć bardzo dużo fragmentów koralowców w takim jednym miejscu skoncentrowanych, więc to jest łatwe też właśnie jak potem przychodzimy je pielęgnować, przychodzimy je mierzyć, mamy je po prostu wszystkie razem. To tak wygląda. To od razu moje pytanie, na jakiej głębokości jest taka szkółka? Nasza szkółka jest na głębokości 10 metrów i to jest taka optymalna głębokość. Natomiast bardzo ważne jest to, że jeżeli koralowce pozyskujemy z jakiejś głębokości, to one na taką samą głębokość powinny być wysadzone do szkółki i potem na taką samą głębokość na miejsce docelowe, ponieważ one są bardzo wrażliwe na wszystkie zmiany warunków. I jeżeli na przykład koralowce znajdziemy na głębokości 3 metrów, zabierzemy je na 10, to najprawdopodobniej one wszystkie obumrą. I mamy w tej chwili również kolejną szkółkę, która jest na głębokości około 5 metrów i tam właśnie będziemy wysadzać te wszystkie fragmenty, które znajdujemy płycej. No po prostu stosujemy różne głębokości, tak żeby móc jak najbardziej uniwersalnie działać. A teraz takie pytanie, jak znajdujecie te odpadnięte kawałki koralowca, to je wyciągacie na zewnątrz, na ląd, żeby tam je zbadać i dopiero potem pod wodę, czy są non-stop pod wodą? Staramy się mieć je non-stop pod wodą. Jeżeli wyciągamy je na zewnątrz, to jest to tylko na
dosłownie na chwilę. Generalnie jeżeli je w jakikolwiek sposób transportujemy, to transportujemy je w pojemnikach z wodą morską i też musimy uważać na to, żeby na przykład nie postawić ich gdzieś tam na zewnątrz, na słońcu, bo woda się nagrzeje i po prostu one bardzo szybko umierają. Czyli staramy się generalnie trzymać je cały czas pod wodą. Jeżeli transportujemy je, na przykład musimy je transportować łodzią, no to też w pojemniku z wodą i jak najszybciej je znowu, na przykład na taki okres przejściowy, kiedy my je pozbieraliśmy, a jest już późno, tego dnia ich nie sadzimy, bo to wymaga jednak przygotowania, my je umieszczamy na takiej głębokości, na jakiej właśnie mamy naszą szkółkę i one tam czekają do kolejnego dnia, kiedy możemy się nimi zająć i finalnie je w szkółce posadzić. Duża w ogóle powierzchniowo jest taka szkółka? Nie, ona nie jest duża. Nasza pierwsza szkółka ma mniej więcej 2 metry na 8. 2 metry na 8 na 2. Tak. Kolejna nasza szkółka jest mniejsza, mniej więcej o połowę. Czyli to są nieduże miejsca. Natomiast to jest tak, że kiedy jeden stelaż jest całkowicie zajęty, wykonujemy i dostawiamy kolejny. Jasne. Jak długo rośnie taka rafa kolorowa? Od momentu wejścia powiedzmy do szkółki do wyjścia w to dorosłe życie, takie już prawdziwe gdzieś na skalę? Powiedzmy pomiędzy rokiem a 2 latami. To jest tyle czasu potrzeba, żeby ten koralowiec z takiego malutkiego fragmentu urósł i stał się na tyle duży, żeby można go było wysadzić na to docelowe miejsce. Natomiast zdarza nam się czasami znajdować również takie duże fragmenty koralowców. Które odpadły gdzieś tam? Tak. Ułamany na przykład praktycznie cały koralowiec. I to są koralowce, których nie trzeba sadzić w szkółce, ale też nie trzeba wcale ich zostawić po prostu na zmarnowanie. Taki koralowiec można od razu wziąć. Jeżeli ma jakieś części, które przez to odłamanie właśnie już tam obumarły, należy je usunąć i można od razu taki koralowiec posadzić w tym docelowym miejscu. Także to jest jakby coś takiego, co przyspiesza cały proces, a zdarza nam się dosyć często znajdować takie duże kawałki koralowców. Mam pytanie, jak wygląda obumarty koralowiec w stosunku do do takiego żyjącego, bo pewnie dużo nurków nie widziało nigdy rafy koralowej na żywo, poza telewizją i czy jesteśmy w stanie odróżnić to? Tak, to jest... Kiedy zobaczy się to na żywo, to potem jest już bardzo łatwo to odróżnić, ponieważ koralowiec, który jest żywy, on ma po pierwsze ma bardzo wyraźną całą tą swoją strukturę powierzchniową. Jest kolorowy. To nie jest oczywiście taki kolor bardzo jaskrawy, ale jest na wierzchu ten kolor. Natomiast koralowiec, który jest nieżywy lub prawie nieżywy, to jest koralowiec, który albo nie ma koloru, czyli jest całkowicie biały na wierzchu, albo jest to koralowiec, który jakby obrósł takimi farfoclami. Te farfocle to są takie inwazyjne algi, które jakby wchodzą na tego koralowca, zaczynają go zjadać. Czyli widać po prostu, że to jest, że po prostu już się nie nadaje. Czasami jest wręcz taki, że bierze się fragment koralowca, wydaje się, że on jest zdrowy, ale wystarczy nim mocniej potrząchnąć i cała ta zewnętrzna warstwa, ten kolor, który jest na koralowcu, odpada. I to wiadomo, że to już jest taki fragment, którego nie bierzemy, bo nie jesteśmy w stanie go uratować. Jak już przesadziłaś z grupą pewnie nurków koralowiec ze szkółki, to potem mówisz, że doglądacie ich jeszcze, czy one tam się zaklimatyzowały. Tak, trzeba ich doglądać. I udało się taką rafę przesadzić już? To znaczy my jeszcze z tych koralowców, które my sadzimy w szkółce, jeszcze nie wysadzaliśmy ich na miejsca docelowe. Sadziliśmy wyłącznie w miejscach docelowych te duże fragmenty koralowców. Ponieważ projekt jest stosunkowo nowy, więc one jeszcze rosną. To jest przyszłość dopiero tego, co się będzie działo. Natomiast oprócz tego, o czym w tej chwili mówiliśmy, czyli tej szkółki, mamy jeszcze jeden projekt, który w tej chwili rozpoczynamy, który jest tak naprawdę będzie dużo większym projektem. Będzie projektem, który też dużo szybciej przyniesie taki widzialny i spektakularny efekt. To jest przesadzanie rafy, która ma zostać zniszczona. Bo to, co robimy tutaj, to jest po prostu sadzenie nowych koralowców, czekanie długo, aż one urosną i wysadzanie ich gdzieś tam na docelowe miejsce. Natomiast są na Malediwach takie miejsca, gdzie mają powstać sztuczne wyspy. Już część takich sztucznych wysp powstała. To są wyspy, na których będą budowane resorty. Część takich wysp sztucznych powstała i to są wyspy, które budowane są na wypłyceniach rafy, na czymś w rodzaju podwodnej wysepki. I w czasie budowy takiej sztucznej wyspy
ogromne powierzchnie, rafy są zasypywane piaskiem i po prostu absolutnie, kompletnie niszczone, już nigdy nie mają szansy odżyć. I znam kolejne lokalizacje, w których te sztuczne wyspy mają powstać. I nasz projekt, z którym w tej chwili zgłosiliśmy się do rządu Malediwów i chcemy dostać ich poparcie i również dostać ich wsparcie finansowe, jeżeli to tylko będzie możliwe. Ten projekt polega na tym, że przed rozpoczęciem prac w tym miejscu, gdzie ma powstać sztuczna wyspa, wejdziemy my lub jakakolwiek inna organizacja, która jest w stanie się tym zająć, zbierzemy koralowce, które tam rosną i przesadzimy je w inne miejsce, tak żeby sobie mogły spokojnie i bezpiecznie rosnąć, bo żebyśmy my w naszej szkółce wyhodowali tak wielkie, piękne, zdrowe koralowce, to są lata. To jest powiedzmy 10 lat naszej pracy. A tutaj one są i wystarczy je po prostu zabrać i przenieść. To oczywiście to jest ogromne przedsięwzięcie i logistyczne, i naukowe, i finansowe. Natomiast są miejsca na świecie, gdzie takie rzeczy się działy, gdzie zostały przeprowadzone. Ja jestem w kontakcie z naukowcami, z biologami morskimi, którzy nadzorowali, prowadzili te projekty. I w tej chwili prowadzimy wszystko do tego, żeby jak najszybciej ten proces zacząć, bo po prostu im wcześniej zaczniemy, tym więcej tych koralowców jesteśmy w stanie ocalić i uratować. Czy jakieś trzeba mieć specjalne pozwolenie, żeby posadzić koralowca pod wodą i w ogóle jak wybierać takie miejsce, w którym docelowo sadzicie na te duże kawałki? Generalnie jest tak, że w ogóle, żeby działać na Malediwach, musimy mieć zezwolenie ze strony Malediwskiej Agencji Ochrony Środowiska. To po pierwsze. Musimy mieć generalnie zgodę na każdej wyspie. Jeżeli działamy na lub w okolicy jakiejś wyspy, musimy mieć zgodę od administracji tej wyspy. I miejsce natomiast, w którym będziemy sadzili rafę, to jest miejsce, które wybierane jest przez biologa morskiego na podstawie parametrów, które to miejsce ma. Czyli wybieranych jest kilka miejsc wokół wyspy. Sprawdzamy tam, jakie tam są warunki, sprawdzamy temperaturę wody, sprawdzamy prąd, bo też bardzo ważne jest, żeby był prąd w tym miejscu, bo to zarówno oczyszcza koralowce, jak i dostarcza im składników odżywczych, więc jest dużo większa szansa, że te koralowce odżyją i jakby będą po prostu tam żyły sobie spokojnie. I tak naprawdę brane jest pod uwagę bardzo wiele aspektów, również taki, że na przykład jeżeli to miejsce jest dostępne na przykład dla osób snorkujących z takiej wysokości, żeby nie były w stanie tego uszkodzić, ale jednak są w stanie to zobaczyć, czyli stanowi to dodatkową atrakcję turystyczną, czyli na dodatek, oprócz tego, co robimy, jeszcze robimy coś, co przyniesie korzyść lokalnej społeczności, bo teren wokół ich wysp staje się bardziej atrakcyjny, to jest to dodatkowy plus dla takiego miejsca wtedy. A przy okazji mam pytanie, jest szkółka, czy pojawiły się jakieś, nie wiem, akty wandalizmu, że ktoś próbował zniszczyć taką? Nie pojawiły się, mam nadzieję, że się nie pojawią, aczkolwiek zdarza nam się, że ludzie podejrzliwie podchodzą do tych naszych prac i na przykład miejscowi ludzie tam na Malediwach, część społeczności jest bardzo zaangażowana i bardzo włącza się w ogóle w te prace. Natomiast część tak zastanawia się, po co my to robimy. Czy my na przykład mamy w tym jakiś interes taki, słyszałam takie plotki, że ludzie mówią, że my te koralowce bierzemy i wywozimy za granicę i tak udajemy, tylko że je sadzimy. Natomiast to jest tak, że wiadomo, jak są w każdej takiej społeczności są ludzie, którzy są bardziej ufni i są ludzie, którzy są nieufni, czy nauczeni jakimiś doświadczeniami i trochę tak podchodzą do tego z dystansem, ale zdecydowana większość społeczności jest bardzo fajnie nastawiona. Mamy też pracownika, który jest właśnie z Malediwów. To jest chłopak, który mieszka na wyspie Digura, przy której właśnie mamy te nasze pierwsze szkółki koralowców. On pracuje u nas na stałe, bo jak my jesteśmy tutaj w Polsce, to on po prostu jest codziennie na tej szkółce koralowców, on pielęgnuje, on zbiera kolejne fragmenty i tak dalej. No więc jakby on jest tu zaangażowany i on jest też takim naszym ambasadorem tam w tym miejscu. O, super. To od razu pytanie, jak wygląda taki typowy dzień w takiej szkółce? Ja sobie cały czas wyobrażam w ogrodnictwo, że przyjść rano, podlać i tak dalej. Generalnie powiem tak, mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że każdy dzień jest kompletnie inny i że ja czasami marzę o tym, żeby
każdy dzień mógł być taki sam, że ja Powtarzalny. przychodzę, tak, czyszczę koralowce, szukam kolejnych i tak dalej. Ale najczęściej jest tak, że wiele rzeczy jest nie do przewidzenia. Na przykład w danym dniu są wielkie fale, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do naszego miejsca, w ogóle gdzie mamy koralowce. Generalnie my to miejsce mamy umiejscowione tak, takie wybieraliśmy, żebyśmy mogli nurkować do nich z brzegu, czyli bez konieczności brania za każdym razem łodzi, bo to są koszty. Tak. Czasami jest tak, że okazuje się, że jest fala, jest straszny prąd, nie dostaniemy się tam. Musimy szukać na szybko łodzi, która nas zawiezie, bo koniecznie chcemy się dostać do naszych koralowców. Więc na przykład tu mamy zmianę. Planowaliśmy sobie na przykład, że w danym dniu wybierzemy się gdzieś tam zbierać fragmenty koralowców. Natomiast płyniemy tam na przykład, okazuje się, że jest koszmarna widoczność, bo na przykład jest dzisiaj duży prąd, więc tego nie zrobiliśmy, więc zmieniamy zdanie i dzisiaj na przykład jedziemy gdzieś zupełnie indziej, wykonać jakieś zupełnie inne prace, czy na przykład po prostu zrobić taki research fragmentu rafy i tak dalej. Każdy dzień jest zupełnie inny. Dużo też naszej pracy odbywa się na lądzie, ponieważ na lądzie my wykonujemy właśnie te wszystkie stelaże, mamy dużo takich prac też administracyjnych i tak dalej. Typowa biurokracja, tak, typowa biurokracja, więc chciałabym, żeby zdecydowana większość pracy to była praca pod wodą, ale niestety jest to tak co najmniej pół na pół, a jeżeli gdzieś więcej, no to więcej niestety na lądzie. I jeszcze tak wrócę do jednego tematu, bo powiedziałaś Malediwy i słaba widoczność. Jak? No, bo tak. ludziom się zawsze kojarzy takie ciepłe kraje, super wizura, ciepło, przyjemnie. Generalnie na Malediwach to jest tak, że tam jest super widoczność, ale te miejsca, w których my mamy nasze szkółki, to nie są takie typowe nurkowiska. To jest miejsce, które jest pokryte piaskiem, czyli jeżeli mamy, to jest podłoże piaszczyste, w pobliżu tylko jest taka nieduża rafa, nieduża skała. My też nie stawiamy naszej szkółki na rafie, dlatego że musimy ją postawić tak, żeby nie uszkodziła istniejącego ekosystemu w żaden sposób, czyli stawiamy ją na piaszczystym dnie i tam jeżeli są fale, jeżeli jest silny prąd w danym dniu, no to widoczność robi się co najmniej średnia. O, okej. Czyli takie pływasz w takim mleku. Pewnie. Tak, pływa się w mleku czasami. A dużo was osób pracuje przy tych szkółkach? Generalnie jest tak, że fundację założyłam ja oraz mój mąż. Jest nas dwoje. Jest Ali, czyli właśnie ten chłopak, o którym powiedziałam, który na stałe jest na Malediwach i na co dzień pracuje z koralowcami, kiedy nas tam nie ma. I mamy wolontariuszy, którzy nas wspierają, którzy nam pomagają. Osób takich najbardziej zaangażowanych spośród tych wolontariuszy, to mamy na razie 2 osoby, ale są kolejne, które się chcą tak mocno włączyć i bardzo, bardzo się cieszymy z tego i będziemy ich włączać w te prace również. To jak można jako nurkowie wesprzeć? Bo sporo ludzi pewnie też lata na Malediwy, czy może po prostu do ciebie się tam gdzieś udać i mam kilka dni wolnych, chciałbym pomóc jakoś? Generalnie jest tak, że to wszystko zależy. Jest bardzo dużo sposobów, w jakie można nas wesprzeć i my generalnie bardzo potrzebujemy każdej pomocy. Czyli można pomóc na miejscu. Bardzo dobrze jest, jeżeli na miejscu są co najmniej 2 osoby. No bo do tego, żeby nurkować, powinny być 2 osoby. Tak. Jeżeli nie ma tam ani mnie, ani żadnego z naszych wolontariuszy w danym momencie, jest tylko Ali, to musimy wynajmować jeszcze 1 osobę, przynajmniej na ten moment, kiedy on schodzi pod wodę, żeby nie schodził pod wodę sam. Natomiast czasami właśnie jest ktoś z wolontariuszy i jeżeli ktoś z nurków, takich na tyle doświadczonych, że się pod wodą czuje swobodnie i jest w stanie sobie nurkować bez takiej konieczności stałego nadzoru nad nim, to jak najbardziej może się zgłaszać i możemy się umówić na taki moment, kiedy właśnie u nas jest okienko i wtedy taką osobę serdecznie zapraszamy, żeby przyjechała i pomogła w pracach i przy okazji nauczyła się wiele, bo to jest super doświadczenie i takie nurkowania, kiedy nurkuje się po to, żeby coś zrobić, wykonuje się pracę pod wodą, to jest też zupełnie inny rodzaj doświadczenia niż tylko i wyłącznie takie nurkowanie rekreacyjne dla przyjemności. Dla mnie to jest niesamowite doświadczenie. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby wykonywać podwodne prace. No i teraz mogę to robić właśnie, czyli jak najbardziej można. Można w ogóle mówić ludziom o tym, co my robimy. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć nas finansowo, to również będziemy ogromnie wdzięczni, bo do tej pory
do dzisiaj w ogóle całość prac, to wszystko, co jest związane z naszą działalnością, finansujemy z własnej kieszeni, po prostu z tego, co zarobimy, dlatego też musimy wracać tu, bo w międzyczasie zarabiamy pieniądze na to, żeby Coral Mission mogło działać. Natomiast już w tej chwili nie jesteśmy w stanie bardziej rozwijać naszej działalności z tych środków, więc żeby rozpocząć proces, ten cały projekt przesadzania rafy, tutaj już będziemy musieli szukać źródeł finansowania poza nami również. Czy jakbym chciał pomóc i już przyjechał, czy długo będzie trwało takie przeszkolenie, że mogę faktycznie pomóc i żeby bardziej nie uszkodzić tej rafy? To zależy, jak nurkujesz. Jeżeli dobrze nurkujesz, nie masz kłopotów z pływalnością, jesteś obnurkowany, to tak naprawdę wystarczy 1 dzień. Wystarczy 1 dzień po to, żeby po prostu poznać miejsce, zobaczyć, co się tam robi i chwilę po prostu poczuć się też w nowym akwenie, jak tutaj jest i można zaczynać normalną pracę. Jakieś specjalne narzędzia są potrzebne? Jak tak, nie wiem. Potrzebne są narzędzia i tutaj do pracy w szkółce potrzebne są narzędzia bardzo podstawowe. To znaczy potrzebne jest dłuto, potrzebny jest młotek, potrzebne są kombinerki, różnego rodzaju takie narzędzia, które na przykład jak nam się nasz stelaż trochę gdzieś tam wykrzywi czy nadwyręży od fal, to po prostu żeby go naprawić. Czyli takie podstawowe narzędzia. Potrzebne są różnego rodzaju liny, nożyczki. I to są rzeczy, które po prostu mamy ze sobą, kiedy schodzimy pod wodę. Natomiast do przesadzania rafy tutaj już będzie potrzeba dużo profesjonalnych narzędzi. Czyli będzie na przykład potrzebna podwodna taka pilarka, która nam pozwoli, bo część koralowców będziemy wydobywać z fragmentem dna, do którego są przytwierdzone, natomiast nie zawsze jest to możliwe. Część koralowców będziemy musieli obcinać, tam się nie da już tego po prostu, nie wiem, podnieść, bo jest ukruszone, tylko po prostu wycinać, więc będą potrzebne już takie profesjonalne narzędzia. Natomiast tak jak mówię, ponieważ to są rzeczy już bardzo drogie. Duże w ogóle. Tak, duże, drogie, to są rzeczy, na które my w tej chwili poszukujemy finansowania, żeby móc to rozpocząć. A w przypadku zbierania tych odpadłych części koralowca potrzebny jest jakiś worek, torebka, pojemniczek? Worek. Używamy worka, zwykłego parcianego worka, że tak powiem z drugiej ręki, czyli znalezionego gdzieś tam na śmieciach, bo staramy się jak najwięcej rzeczy używać takich, które po prostu były używane i zostały wyrzucone lub były używane i nie są potrzebne. Zero waste. Tak, dokładnie tak robimy, więc worków tam spokojnie można znaleźć sporo, bierzemy sobie taki parciany worek i do niego zbieramy koralowce. I potem do pojemniczka pomierzyć, pobadać i do szkółki. Dokładnie. To jest coś, co wygląda przyjemnie brzmi tak naprawdę. No i jest super, jest świetne, jest niesamowite. To rozumiem, że gdzieś w social mediach ogłaszacie takie informacje, że będziemy zbierać rafy i możemy podjechać i pomóc w razie czego? Nie ogłaszaliśmy tego na razie, dlatego że generalnie od czasu, jak w ogóle zaczęłam o tym pisać w social mediach, to ludzie sami zaczęli się do mnie zgłaszać i można powiedzieć, że mam w tej chwili większą kolejkę chętnych do wzięcia, do pojechania tam i pomocy, niż czasu, który mogę tym obłożyć. To, co będziemy robić, niestety będziemy to robić. Mówię niestety, bo ja bym bardzo chciała w ogóle zaprosić wszystkich, żeby każdy tam przyjechał, żeby mógł pomagać i tak dalej, ale to, co ze względów bardzo praktycznych będę musiała robić, to będę robiła takie wyjazdy na wolontariat płatne. Z tego względu, że po prostu musimy się jakoś finansować. I na tą chwilę jeszcze można się tak załapać na to, żeby po prostu przyjechać, popracować, spędzić z nami czas, dowiedzieć się wiele i tak dalej. Niedługo będzie taka możliwość bardziej dostępna, ale będzie to tak, że my będziemy również prosić wtedy o wpłatę kwoty jakiejś dla nas na zasadzie dotacji, bo po prostu my z tego możemy dalej pracować i funkcjonować. No jest to zrozumiałe jak najbardziej. Ale to bardzo fajnie, że jest duże zainteresowanie takim tematem. Jest ogromne. Jak długo działa już ta fundacja? Od zeszłego roku. Od zeszłego roku. Natomiast duża część tych naszych prac na początku to było tak naprawdę przygotowanie, uzyskanie wszystkich zezwoleń, zgód, rozmowy na Malediwach i tak dalej, tak żebyśmy mogli rozpocząć oficjalnie, żeby nikt nas nie zapytał, co tu robimy i dlaczego. Więc dużo na początku tych prac to były takie prace papierowe, że tak powiem. Tak. Nudna biurokracja jak wszędzie. Tak. Dopiero potem przychodzi ta przyjemność. Tak.
A poza jak wygląda takie ratowanie rafy? No bo nie każdą trzeba pewnie przesadzać. Czy można jakoś rafę inaczej uratować? Nie wiem, zobaczyć, że ona obumiera, co można zrobić? Jeżeli rafa obumiera, bo przesadzanie rafy dotyczy tych miejsc, gdzie rafa ma zostać zniszczona przez działalność człowieka, przez prace budowlane. Natomiast jeżeli widzimy miejsce, gdzie rafa obumiera, nie jest to spowodowane działalnością człowieka, najczęściej jest to spowodowane ociepleniem wody w oceanie. I to jest coś, na co nie mamy takiego bezpośredniego wpływu. Nie ma czegoś, co możemy zrobić tu i teraz. Natomiast to, co możemy robić i to, o czym każdy z nas może myśleć i wtedy to zaczyna mieć sens, jest to, żeby zmniejszać jak najbardziej emisję tych wszystkich gazów, które powodują ocieplenie klimatu. Po prostu myśleć w taki sposób, myśleć o wszystkim, co robimy, wszystkim, co kupujemy, myśleć tak globalnie i jest szansa, że ta spirala tego wzrostu temperatury się zatrzyma. I jest taka nadzieja, są coraz więcej takich rozwiązań prawnych wprowadzanych i tyle. I jeszcze taki pytanie, czy na rafie spotkałeś dużo śmieci, plastiku pozostawionego gdzieś przez człowieka? Na Malediwach jest tego stosunkowo niewiele, dlatego że generalnie jest to bardzo ogólnie tam przyjęte, że jeżeli nurkujemy, nawet jest to zwykły taki fun dive i widzimy śmieć, to czy to jest ktoś z instruktorów tamtejszych, czy to jest ktoś z gości nurków, którzy przyjechali, po prostu bierze tego śmiecia do kieszeni i praktycznie na rafach nie znajduje tam się śmieci. Czasami coś pojedynczego, no co właśnie biorę do kieszeni i zabieram i tyle. Super. Natomiast oczywiście problem śmieci na Malediwach jest. Śmieci są wyrzucane przez morze, często na plaże, ale plaże są czyszczone po prostu przez lokalną społeczność, sprzątane i tyle. Czy my jako nurkowie coś jeszcze możemy robić? Nie dotykać rafy, nie łamać jej, nie niszczyć, tak? Jak najbardziej. Uważać, kiedy się pływa przy rafie. Starać się pływać w takiej odległości od rafy, żeby nie kopać jej płetwami niechcący, bo to jest tak, że wiadomo, wszystko się może zdarzyć, prąd nas pchnie na rafę, no oczywiście. Natomiast jeżeli pływamy tak, żeby zachować bezpieczną odległość, to jest super, bo jeżeli jedna osoba kopnie i łamie malutki kawałeczek, to w porządku, ale tych osób jest tam wiele, tam są setki osób, czyli im bardziej na to zwracamy uwagę, tym większa jest szansa, że ta rafa pozostanie taka w stanie nienaruszonym, będziemy tam mogli po prostu kolejny raz nurkować, oglądać ją piękną i taką, jaka jest. Na pewno nie urywać i nie zawozić do domu. A tego na pewno absolutnie nie robić, ale nawet nie widziałam, żeby ktoś próbował. No, takie ułamane koralowce owszem, ale fragmentu rafy, odłamywania fragmentu rafy nie widziałam. Na szczęście. Czy nie można sobie tak urwać i go przesadzić pewnie? Nie można. Znaczy, oczywiście są wykonywane takie, przy części tego typu projektów jest stosowana tak zwana defragmentacja, czyli są znajdowane żywe, zdrowe koralowce, z nich są odcinane fragmenty. My tego nie robimy, przynajmniej na razie. Na razie zbieracie te, które naturalnie odpadły i hodujecie. Czyli tak naprawdę dopiero za rok pierwsze efekty szkółki będą. Tak, za rok będą pierwsze efekty szkółki, jeśli mówimy o tych koralowcach, które w tej chwili rosną posadzone w szkółce. Natomiast efekty naszych prac będą szybciej i są szybciej, dlatego że to są właśnie te większe fragmenty koralowców, które my już możemy wysadzać. No i też tak naprawdę ten efekt to nie jest tylko to, że powstanie kawałek rafy, tylko też pracujemy nad zmianą świadomości, nad zmianą myślenia, zarówno wśród osób, które przyjeżdżają na Malediwy, wśród lokalnych społeczności też. Także jesteśmy zaproszeni na przykład w tej chwili do szkoły podstawowej tam na wyspie Ligura, gdzie będziemy mieli taki wykład dla dzieciaczków, będziemy ją opowiadać o rafie, będziemy ją opowiadać o tym, co robimy, o tym, dlaczego właśnie rafa umiera, co można robić, więc te nasze działania są dużo szersze. Super. A powiedz mi, czy już sama zauważyłaś, że w szkółce te koralowce podrosły trochę? Tak, one już podrosły. Bardzo i to jest po prostu mega satysfakcja, kiedy widać, że one... Że to działa. Że są, że rosną, że żyją, bo oczywiście jest to za każdym razem jest to stres, tak samo jak się, za roślinę doniczkową, tak ona może się przyjąć, może się nie przyjąć, więc jest to stres, ale rosną, odpukać, super. Czyli tylko trzymać kciuki, żeby się udało. Tak. A miejsca już są wybrane na to, gdzie one trafią, czy jeszcze nie? Są wybrane, ale będziemy wybierać kolejne. Okej, to już życzę w takim razie sukcesów. Dziękuję bardzo. I zachęcam do wsparcia fundacji i pomocy w ratowaniu rafy. Dzięki wielkie. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.